Cześć, tu Snafi na moim kanale. Ostatnio w mediach pojawiają się różne informacje na temat tego, że Amorim dostał ultimatum 3 meczy. Inne media twierdzą, że to jest nieprawda, że nie dostał. Inne twierdzą, że Ratcliffe był na treningu w Carrington, że rozmawiał z Amorimem. No różne tutaj krążą plotki, gazety nie śpią, także chwilkę sobie o tym wszystkim porozmawiajmy. No to co, 3, 2, 1, zaczynamy! A więc, jak powiedziałem, Ruben Amorim, czy jego posada jest zagrożona? Czy, wiecie, może spodziewać się zwolnienia? Nie wiem, natomiast wiem, że już pojawiły się różne listy kandydatów. Różne listy kandydatów na rynku i wiecie co, te pierwsze doniesienia jakoś mnie nie przekonują. Pozwólcie, że sobie to przeczytam nawet, żeby nie być gołosłownym. Co twierdził Mirror Football, że jednym z kandydatów jest Olivier Glasner, drugim jest Marco Silva, Antoni Iraola jest trzecim, czwartym Mauricio Pochettino, no i piątym jest Gareth Southgate. No cóż, ostatnio jeszcze pojawiło się nazwisko Michaela Carricka i to jest w sumie chyba takie najbardziej sensowne, jeśli już. Ale no cóż, ogólnie mnie ta lista nie przekonuje. I wiecie, najbardziej z nich wszystkich to mnie nie przekonuje ten cały Southgate. Kto oglądał reprezentację Anglii w ostatnich latach, ten wie, jak nudny futbol grała ta drużyna. Drużyna, która nie była w stanie się rozwinąć i zrobić jakiegokolwiek postępu tak naprawdę. Kategoryczne nie dla Southgate'a. W ogóle jego futbol mi się nie podoba i myślę, że nie tylko mojej osobie się ten futbol nie podoba. Silva mógł być to ciekawy trener, ale gdzieś ja się obawiam, że skończyłby tak samo jak Erik ten Hag czy Ruben Amorim. Amorim jeszcze wciąż jest tym trenerem, tak? I oby został jak najdłużej, ale widzimy jak to się wszystko układa i gdzieś Amorim swoimi decyzjami sam sobie strzela tak naprawdę w kolano, w stopę, w różne inne części ciała. Nie można tak, nie można stawiać cały czas na pozycji numer 8 na Bruno, który tam się nie nadaje. Nie można wystawiać Amada Diallo na pozycji numer 10, gdyż on jest wahadłowym bądź skrzydłowym i tam czuje się najlepiej, gdzie ma dużo przestrzeni, gdzie może się rozpędzić, gdzie może wyjść w pojedynek 1 na 1. Nie można tak rzeczy robić. Nie można wciąż się bać postawić na innego bramkarza, tłumacząc, że wiecie, on musi się zaaklimatyzować. Ludzie, to jest dorosły człowiek po pierwsze, po drugie pozycja bramkarza jest inną pozycją niż zawodnika z pola. Kiedyś musi, tak? Kiedyś musi zagrać, kiedyś musi się zderzyć z tą ligą i tej ligi się po prostu nauczyć, tak? Tak było z Davidem De Geą za kadencji Sir Alexa Fergusona. Przyszedł prosto z Hiszpanii jako młody chłopak, zaczął grać. Pierwszy sezon nie był jego może wybitnym sezonem, ale już z każdym sezonem było lepiej i tylko lepiej. Także skończmy wreszcie jakieś wkładanie pod jakiś parasol ochronny niektórych zawodników. Przychodzisz i grasz, tak? Przychodzisz i grasz, kosztowałeś kilkanaście milionów, jak nie kilkadziesiąt, bardzo często, to znaczy, że jesteś dobry, tak? I po prostu dasz radę w każdej drużynie, tak? Tak przynajmniej powinno być. Natomiast mówię, ci kandydaci właśnie, jak już powiedziałem, ja się obawiam, że nie by skończyli tak samo. Tak samo, ja wiem, że wielu zawodników ma tak samo Pochettino, może by coś tam zrobił, ale tutaj jest duża odpowiedzialność i też trzeba czuć ten klub. Przede wszystkim trzeba czuć ten klub, jakim jest Manchester United. Trzeba to mieć tą czutkę. I tu wspomniałem też o Carricku, tak? Carrick, który notabene został zwolniony za brak awansu do Premier League, tak?
chociaż jego drużyna dobrze grała, dobrze wyglądała. Fajny ma ten styl tego futbolu, tak? Fajnie to wszystko wygląda, to rozgrywanie te piłek od tyłu, tak? Płynne przechodzenie do ataku, system 4-2-3-1, nareszcie jakiś taki w miarę normalny system. I ktoś powie, no ale nie awansował, tak? No, ale jest też w życiu tak troszkę inaczej. Ja wiem, no, możecie się ze mną w tej kwestii nie zgadzać, ale jest tak w życiu czasem, że czasem dane osoby, nie chcę mówić dani trenerzy, ale ogólnie tak dane osoby mają predyspozycję do bycia, wiecie, kimś w danym zawodzie, ale też mają predyspozycję do bycia w pewnym miejscu. I mi się wydaje, że właśnie tak mogłoby być na przykład z Michaelem Carrickiem. Z naszym, przypomnę, byłym zawodnikiem, z niezwykle inteligentnym zawodnikiem. Trzeba dodać, tak? I no gdzieś on nie miał możliwości zostania pierwszym trenerem. Był zastępczym bodajże w jednym czy dwóch meczach, tak? Już teraz dobrze tego nie pamiętam. I w tych meczach nie wyglądał źle. Ta drużyna nie wyglądała źle. Pamiętam, że graliśmy bodajże mecz, jeden z których pamiętam, graliśmy w Chelsea, tak? Na Stamford Bridge i no ten mecz, o ile pamiętam, zremisowaliśmy 1-1. Także no mogłoby coś z tego być. Wystarczy też, wiecie, no popatrzeć na przykład naszego innego trenera zastępczego, Ruda van Nistelrooya. I tutaj ja muszę to nadmienić, że jak został zwolniony Erik ten Hag i został zatrudniony jako tymczasowy Ruud van Nistelrooy, no ja wspominałem gdzieś w swoich tych filmach wcześniejszych, że no ja bym to widział, żeby jemu dać szansę, tak, do końca roku i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Niestety zarząd postanowił inaczej, wzięli Amorima. No i oczywiście no ja tą decyzję zaakceptowałem jak najbardziej i dałem duży kredyt zaufania Rubenowi Amorimowi i uwierzyłem w ten projekt, tak? Uwierzyłem, że będzie lepiej, że ma to jakiś sens, tak? No, i wiecie. Natomiast wracając do Ruda van Nistelrooya, rozegrał. Co ja gadam, ludzie. Poprowadził drużynę Manchesteru w kilku meczach, tak? I ta drużyna naprawdę dobrze wyglądała. Mieliśmy fajne wyniki, mieliśmy właśnie też remis z Chelsea u siebie, pokonaliśmy 2 razy Leicester w pucharze i w lidze. No było parę fajnych meczy, tak? Wszystkie mecze nie były wszystkie wygrane, ale żaden nie został przegrany, tak? Drużyna gdzieś odżyła, gdzieś złapała, wiecie, ten feeling, ten kontakt między sobą. Zresztą sam Ruud van Nistelrooy miał świetny kontakt nie tylko z zawodnikami, ale również i z kibicami, tak? I widać było po nim, jak on świetnie się komponował tam. Nie wiem, jakby było to do końca, bo powiecie, no poszedł do Leicester i widzicie, spadł z tym Leicester i tyle w temacie. No ale no wiecie, z takim składem, jakie miał Leicester, z taką obroną, jakie Leicester miało, no to tam nikt by nie pomógł, tam Jurgen Klopp by nie pomógł, nie Mourinho, nikt by tam nie pomógł tak naprawdę z tym składem, co był. To po pierwsze, a po drugie dążę do tego, że pewni zawodnicy, pewni trenerzy mają predyspozycję do pewnych klubów i no bez wątpienia takie predyspozycje ma Ruud van Nistelrooy do bycia menadżerem Manchester United. I wydaje mi się, że również takie predyspozycje prawdopodobnie może mieć Michael Carrick. Gdzieś doskonale, wiecie, no czuje te mury, tak, czuje ten, że tak powiem, zapaszek tego Old Trafford, tą atmosferę. No, spędził tu wiele sezonów, tak? Wiele sezonów spędził. Także no mi się wydaje, gdzieś są tacy zawodnicy, którzy są no właśnie przeznaczeni dla pewnych klubów i w tych klubach czują się jak ryba w wodzie i te kluby gdzieś potrafią prowadzić, gdzieś rozumieją filozofię bycia trenerem, bycia zawodnikiem Manchester United. Gdzieś, wiecie, byli naocznymi świadkami tej całej historii, która gdzieś jest teraz w tych wszystkich murach tego stadionu, tak?
przeżywali wzloty, upadki, podnosili trofea, przede wszystkim do góry, tak? Ja nie chcę dzwonić tutaj Amorima, bo ja wierzę, że on się opamięta i gdzieś nie będzie się upierał przy swoim tak cały czas i gdzieś troszkę pójdzie, wiecie, na jakąś ugodę, chociaż zarzeka się, że on taktyki nie zmieni. To może chociaż niech da zagrać zawodnikom na swoich pozycjach, niech nie wymyśla im nowych pozycji. Może to chociaż podziała, tak? Gdzieś zmieni oblicze tej drużyny. Bo jak na razie to zawodnicy wyglądają na zdezorientowanych i nie wiem, on twierdzi, że to jest problem mentalny. Natomiast, no wiecie, nie wiem, prawda jest zawsze gdzieś po środku i może jest po części problem mentalny, a po części tego, że zawodnicy po prostu nie kumają tego do końca, co się tam dzieje w głowie Rubena Amorima. I mówię, gdzieś musi pójść ten przełom, gdzieś ktoś musi w końcu, nie wiem, przeskoczyć w tej głowie, tak? Te słynne słowo, co było z przeskoczeniem. Gdzieś ktoś musi przeskoczyć, albo zawodnikom musi przeskoczyć, albo trenerowi musi przeskoczyć i musi coś w tym zmienić. Na razie to mamy jeden wielki impas i tak naprawdę nie wiemy, czego możemy się spodziewać przed meczem z Chelsea. Możemy się spodziewać wszystkiego. Zależy, jak bęben losujący wylosuje. Jaką drużynę wylosuje nam na mecz z Chelsea. Niestety na mecz City losowanie było niekorzystne. Oby szczęście nam dopisało przed meczem z Chelsea. No i cóż, to by było na tyle. Taka wzmianka na temat ploteczek. Jeśli Wam się podobało, zalajkujcie. Dajcie suba, jeśli tego nie robicie. A podoba Wam się to, co robię. Jeśli byście więcej takich filmów czy innych filmów, piszcie w komentarzach, co wy myślicie na temat tych wszystkich plotek, tak? Trzymajcie się. Na razie. Hej!